dzień dobry. Witamy się w nowym hotelu. Tym razem jest to Ocean Front. Wielkie łoże, które zagląda nam na taras i na morze. Tu jest, widzę, taka moda w Tajlandii, żeby wanna, prysznic i wszystko było odkryte. No i tutaj mamy tak samo. Mamy wannę. Mega wanna, wielka, ale fajnie, bo jest, zobaczcie, kurtyna spuszczana, także mega. Tutaj też mamy prysznic. O, nie wiedziałam, że jest prysznic i wanna. No, mało tego, jest żaluzja. No mega. Fajnie, bo można zamknąć to, jak się kąpiemy. Ten plan jest, nie? No, bardzo właśnie się wydaje, bardzo spacious. Jedna klima. Dmucha wszędzie, no. Fajnie, bo tutaj mamy też duże lustro, także możemy się przejrzeć. W ostatnim hotelu, co Wam nagrywałam w Bangkoku, było też wielkie lustro, ale co było straszne? Znaczy straszne. Był na środku ten zlew i nie można było się przejrzeć tak normalnie. Trzeba było podejść tak blisko do lustra, żebyście, wiecie, widzieli się cali. A jednak to nie jest tak fajne, jak po prostu sobie stanąć z dalej i zobaczyć, jak się wygląda. Idziemy zobaczyć na dwór. Braliśmy z widokiem na morze. Ta plaża tutaj nie jest taka ładna. Ona jest bardzo kamienista, jak jest odpływ i to widać. O, cały czas Chinese New Year. Witajcie dnia kolejnego. Zobaczcie teraz już w pełni widok, jaki mamy tutaj z pokoju hotelowego. No czyż nie piękne. Co prawda coś jest jeszcze zachmurzone, ale niech tak może zostanie na troszkę. Przynajmniej tak słońce nie pali. No przepiękny mamy widok. I tak to wygląda. Tymczasem idziemy zjeść śniadanko. Tutaj mamy taki prawdziwy infinity pool. Także super to wygląda. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. O, wszystko w takich tych. No nic, zobaczymy. Szyneczka jakaś. Bekonik, parówki. Tutaj mamy najróżniejsze owoce. Tutaj widzę ananaski. Bardzo proszę, dragon fruit, arbuzki. Jak na razie Radek mówi, że jest to chyba pierwszy z hoteli, w którym można sobie wziąć na śniadanku Red Bulla. Tam dalej mamy sklepik. Chodź, zobaczymy, co jest w sklepiku. O, ale słodkie. Jakie piękne, co? Takie proper. A gdzie zrobione? A gdzie zrobione? Tutaj czy w Chinach? Nie wiem. Trzeba by poszukać, gdzie zrobione. O, w Tajlandii. Słoniki, co kupiliśmy za 10 słoników, 5 słoników za 100 batów. Zgadnijcie, ile jeden kosztuje tutaj. 10. 20. Więc No dobra. 85 No, za jeden. identyczne są. Co kupiliśmy? No, tak. Tak niestety robią. Co jest super w tym basenie, to jest jedyny basen, który ma 1,60 m głębokości. Także ja stoję na palcach, żeby, wiecie, żeby się utrzymać. No ale sami zobaczcie, no powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o tę sferę basenową, to jest mega fajnie. Czy ja się w ogóle dzisiaj z Wami witałam? No nie wiem, czy się z Wami witałam, czy nie witałam. W każdym razie my już się przygotowaliśmy na wieczorną eskapadę. Idziemy pochodzić, coś pewnie zjeść znowu. O, winda jest. Wiecie, jak mnie denerwuje ten gibel, tak mi się psuje. Mam nadzieję, że mi się uda złożyć w ogóle jakiś film tutaj kumaty, bo co chwilę on mi się obraca i bardzo tak trzeszczy. Już zauważyłam na filmie, że jeżeli mi tak trzeszczy, to nic nie słychać, co się mówi, także będzie kiszka. Ale się okazało, że jeszcze mam 2 tygodnie takiej dodatkowej ochrony, gwarancji, co kupiłam, także muszę wysłać, jak wrócimy tylko do domu. Nawet nie wiedziałam, mogłam powiedzieć hello. Mogłam to zrobić przedtem, już przed wyjazdem, ale w sumie byśmy chyba nie zdążyli. Powiem Wam, że ten hotel jest tak olbrzymi, że nie wiemy tak naprawdę, gdzie tutaj się wychodzi. A jaka jaszczureczka mała! Czekaj. Czy Wy ją widzicie? Widzisz? Nie. Halo? Poszła. Ogólnie ta area, w której teraz jesteśmy, ta dzielnia tutaj, jest zupełnie inna niż tam, gdzie byliśmy patent. No i widzimy, że już jest całkiem inna. Na przykład w 7-Eleven nie można było piwka kupić. I tutaj do tego hotelu, co my jesteśmy, też widzimy, że przyjeżdża dużo ludzi z Indii. Coś tak myślę, że to też celowo właśnie tak tutaj okolica zrobiona pod ludzi z innymi preferencjami, że tak powiem. Nie wiem, jak to dobrze nazwać, żeby nikogo tutaj nie urazić, ale właśnie w ten sposób. Muszę kupić na pewno w 7-Eleven CeraVe do mycia buzi, bo zostawiałam w Bangkoku. Muszę kupić lakier do paznokci, bo robiłam sobie pedicure, ale niestety mi zszedł lakier i tak brzydko to wygląda na jednym paznokciu, bo walnęłam w coś, że no muszę to zrobić.
Muszę to zrobić i nie ma dyskusji. A tutaj proszę widzicie, jak wygląda zewnętrzne hotelu tego, w którym teraz jesteśmy. No, dużo mniej atrakcyjnie niż wszystkie poprzednie, które mieliśmy. Ale spoko, wiecie, to też ma swój urok. Ja się zawsze staram zobaczyć coś dobrego we wszystkim, także tutaj też mi to absolutnie nie przeszkadza. Dłuższy spacer do różnych plaży, no to Boże, no to co, no to się przyspaceruje. O to chodzi, żeby chodzić, a nie tylko, wiecie, leżeć i gnić. Także chodzimy. Przy okazji możecie zobaczyć, jak właśnie wyglądają takie tutaj obrzeża drogi, nie wiem jak to nazwać, koło drogi, rejony w Phuket. Nie wszędzie, no ale często się zdarza tak, jak właśnie tutaj widać. I to też jest, wiecie, no spoko, no nie nam to oceniać. Za to woda w strumyku bardzo czysta, a tam mało tego mamy sanktuarium słoni, ale nie idziemy, bo nie wierzę, że to takie prawdziwe sanktuarium, także nie idziemy. My słonie widzieliśmy w Zanzibarze, w naturalnym środowisku i więcej nam słoni widzieć nie trzeba. I tutaj zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest ta nasza plaża od hotelu i tak naprawdę idziecie 5 minut i jesteście na przepięknej plaży Kalim. Ona jest malutka, drobniutka, ale bardzo urokliwa. Bardzo ładna jest. Moi drodzy, zabukowaliśmy sobie najlepszy stolik Patong. Mianowicie czekamy, aż zwolni się jedna z tych mat, żeby zjeść rybeczkę. Ale to więcej, przypuszczam, zobaczycie już u Radosława. A taki widok będziemy mieli ze swojej maty. Proszę bardzo, to jest plaża? Nie plaża. Prażyć plaży, ale to jest plaża Kalim. 5 minut spacerkiem, 10 minut spacerkiem, moi drodzy, mamy takie przydrożne właśnie tutaj markety. Większość jedzenia jest tutaj halal, jakby to kogoś interesowało, ale spoczko. I zobaczcie na te najbardziej pożądane stoliki w Phuket. Są stoliki i są maty. My sobie właśnie zarezerwowaliśmy matę. Fajna taka, wiecie, odskocznia. No fajne jedzonko, mam nadzieję. Będzie klimat. A najważniejszy klimat. Co tam jedzonku? Klimat najważniejszy. Tylko uważajcie, jak chodzicie przy ulicy. Mówcie sobie, co chcecie. Ja wiem, że wiele osób przyjeżdża sobie do Tajlandii i nigdy w życiu nie skorzysta z jedzenia na takim markecie. Dla nas to jednak najlepsze miejscówki, nie? Jest tak dobre, autentyczne jedzenie, że uwielbiamy. Czasami lubimy jeszcze z takich straganików przy drodze, ale często trzeba płacić QR-kodem. A tam też mamy pana, który nam tutaj live music robi świetną, także mega. Ja jestem szczęśliwy. Najlepsze randki w Tajlandii. Najlepsze. Tutaj jeszcze słabo jest, powiem wam, bo tutaj jest dużo turystów, sami turyści w sumie tutaj są, nie? I ceny też są inne niż tam, co żeśmy z Bangla odeszli, nie? 2 razy droższe, ale... Niż normalnie. też jest Jedzenie to samo, no to jedzenie tak samo jest dobre, no przepyszne jedzenie, naprawdę. Ty tak beknąłeś? Przepraszam. Radek. Zobacz, ile zjadłem. To zjadłem. Thank you. To zjadłem. No, dużo zjadł. Jeszcze bym coś zjadł. Nie, zjadłeś. Nie? Nie. Bebe, ile lat ze mną żyjesz? Nie zjadłbym? Zjeść by zjadł, ale nie możesz. Mogę. A tutaj po... Thank you. A teraz po jedzonku. Teraz po jedzonku przynoszą właśnie, bo jedliśmy owoce morza, przynoszą nam tutaj, widzicie, miskę z wodą, z limonką, także mega. Uwielbiam Tajlandię. Zakochałam się, a później wam siebie pokażę, ale na razie się wstydzę. Tak, moi drodzy, wyglądają nowoczesne tuk-tuki. My chwilowo bez muzyki, ale podłączasz się swoje Wi-Fi i nie włączaj muzyki. I lecicie. Przewiew, fajnie, przyjemnie. No mega. Tak się zjarałam, powiem wam, że nie wiem czemu. Filtr cały czas 50.
Nie mam pojęcia, co się stało. Nieważne. W hotelu jest taki busik, że można sobie pojechać do Patong. On jest wliczony normalnie. Zobaczcie, na jakim pasie, w ogóle jak VIP w Turcji. Jakbyście robili zęby albo włosy, to właśnie takimi busikami was otwierają. To są ten? Jak to się nazywa ta torebka twoja? Louis Vuitton? Louis Vuitton. Nie jest. Moi drodzy, po 2 tygodniach pobytu w Tajlandii wróciliśmy sobie na Bangle Road i powiem wam, że jakoś dzisiaj to już nie jest takie przerażające, nie jest takie głośne, nie wydaje się tak bardzo tłumne. Tłumne? Nie wydaje się tak bardzo zapełnione, nie wydaje się, że jest tak bardzo dużo ludzi. Tak jak mówiłam, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. Tak więc ja chyba od siebie poleciłabym zajrzeć tutaj jak już troszeczkę dłużej tutaj w tych okolicach Tajlandii albo Phuket jesteście. No bo tak jak mówię, wtedy już się można przyzwyczaić do tych tłumów, do tych widoków, bo to są codzienne widoki. I spoko. Sama powiedziałam do Radka, chodź, pójdziemy, bo już za 3 dni wylatujemy, także jesteśmy i krążymy sobie. Za taki widok, moi drodzy, musieliśmy zapłacić ekstra, ale nieważne. Powiedzcie, że nie warto. Jest przepięknie, co? Co, Radosław? Jest śliczny. No jest zajebiście po prostu. Witajcie z plaży Kamala. Przybyliśmy na tą plażę sobie od nas z hotelu. Dużo nam to nie zajęło, jakieś 10 minut chyba, jak mówi 15 autem. Także jesteśmy. No plaża zapakowana ludźmi, jak widać. Ale bardzo fajna, bo jest dosyć taka długa, jest szeroka, jest się gdzie rozłożyć. Z tej strony to jeszcze tak źle nie wygląda, ale czekajcie, my idziemy ze strony tej i nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć. Tam jest leżak na leżaku, po prostu wszystko zajęte. One chyba wszystkie zajęte, te wieszaki, nie? A mało tego, są tak bliziutko siebie, że ja nie wiem, jak tam ogólnie się wchodzi na te wieszaki, leżaki. Także my sobie idziemy gdzieś się przejść. Na pewno wzięliśmy sobie ręczniki, także przypuszczam, że się gdzieś tutaj rozłożymy. Nie? Tak. Skorzystamy z kąpieli słonecznych i morza andamańskiego. Słyszycie to? Ciepła, nie? Ale faktycznie powiem Ci, że ładniej tutaj jest. Nie? Tam jest taka komercja. Chociaż spatem też nie było wcale źle. Plaża. Ale jakoś mi tutaj Lepiej? i ciszej jest. Bo tam cały czas muzyka napierdzielała wszędzie, nie? Imprezownia. Tam imprezownia na całego, a tutaj właśnie spokojnie. Tutaj gdzieś mieliśmy właśnie się zatrzymać w hotelu, ale koniec końców zdecydowaliśmy się na co innego. Co wcale nie jest złe. A zostało nam już całkiem niewiele dni, bo dzisiaj jest sobota, a my wylatujemy w poniedziałek o 21. Także mało czasu nam zostało. Mało czasu nam zostało tylko dziś. No nie, no w sumie jeszcze dzisiaj 2 pełne dni. Zobaczcie, jak policzyłam. Dzisiaj 2 pełne dni. Przeważnie mówię, jak do pracy idę. Dzisiaj już się nie liczy. A dzisiaj to już liczę cały dzień plus 2 pełne dni do tego. Czy wy widzicie ten piękny laserowy kolor wody za mną? Chyba widzicie to w kamerze, nie? Mam nadzieję, że dobrze kamera oddaje kolory. Cały czas sobie idziemy po tej samej plaży, ale tutaj już widzimy, zobaczcie, tak to wygląda właśnie z leżakami. Już jest tak upchane, że są leżaki w wodzie. Aż już nie mają gdzie porozkładać ich. Ale dziewczyna opalona mocno. A jaka ładna. No dużo ludzi, nie? Więcej ludzi niż w Zanzi, nie? No. Radosław już w wodzie. No zobaczcie, jak tu jest przepięknie. Ja wiem, że moje słownictwo na wakacjach nie jest zbyt urozmaicone. Ogólnie moje słownictwo polskie nie jest zbyt urozmaicone, no ale 30 lat w Anglii. Ale powiem Wam, no jestem zachwycona. I polecam, tak. Jednak znaleźliśmy jakieś tutaj leżaczki, zobaczcie. Zaraz przy plaży. I cena tych leżaczków za 2 osoby za cały dzień to jest 200 batów. 100 batów to może 2,5 funta. Nie wiem, czy pamiętacie, w Zanzibarze leżaki zaczynają się, wołają od 15, czasami nawet 20. Oczywiście za ile utargujesz, za tyle będzie. My przeważnie targowaliśmy chyba za $6, za 2 leżaki za cały dzień. No różnica tak czy inaczej jest kolosalna. Moim zdaniem. Nawet się tutaj nie targowaliśmy, no bo to są tak marne pieniądze, że no nie ma co.
tutaj też właśnie. Tam z tyłu za nami jest pełno restauracji. No i Radek gdzieś tam sobie poszedł od razu po piwko. I pan przyszedł od tych leżaków i powiedział, nie, to leżaki należą do mnie, moja restauracja jest tutaj z tymi leżakami. Bardzo miły, oczywiście. W żadnej ani agresji w nim nie było, ani żadnego zarzutu, ani nic. I właśnie mówi, to należy do mnie i tutaj u mnie zamawiacie. To są do kolejnej restauracji, do kolejnej. Mówi, wszędzie ceny są takie same. Czy taka jest prawda, czy nie? Mówię, no nie sprawdzaliśmy, bo nie ma co. Jest taki kochany pan, przyszedł, wykopał nam tutaj pod stolik, żeby wiecie, żeby stał na prosto, bo zobaczył, że Radek się z kamerami rozkłada. No mega. I to jest właśnie ta błogość. Ten szum fal. To jest dla mnie... Nie myślicie, że to jest najbardziej uspokajający dźwięk na ziemi? Powiem Ci, że te klimatyzacje, co mamy w pokoju, to trochę tak... Mniej daje niż tutaj. Nie o to chodzi. Ten szum jest właśnie taki podobny. Nie? Ogólnie to bym chciała poznać taką Tajlandię, wiecie, taką prawdziwą Tajlandię, nie taką turystyczną. Ja wiem, że jak wiecie, przylatujecie zwłaszcza do Phuket, to chyba nawet... To tak wiecie, no jest Tajlandia, ale to tak naprawdę nie znamy tej Tajlandii. Nie poznaliśmy tak naprawdę ani kultury za bardzo, ani tego wszystkiego, co oni mają, bo to jest tak bardzo turystyczne. Chciałabym właśnie odkryć taką prawdziwą Tajlandię, żeby poznać ich kulturę, żeby poznać ich tradycje, ale co się odwlecze, to nie uciecze. A na razie, jeśli macie chęci, to przylatujcie. Nawet Phuket polecamy, naprawdę. Ja wiem, że ludzie mówią, że tutaj coś nie ma co robić, ale każdy sobie coś znajdzie do roboty. Zawsze i wszędzie. Nawet samo to, że odpoczywacie, chodzicie sobie po plaży, rozmawiacie z ludźmi, to już jest to. I my właśnie tutaj sobie jedliśmy, ja Wam nie nagrywałam, tutaj nagrywałam Wam na Insta Stories. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to bardzo zapraszam. Taki sam nick, Jolka G78, ale... Siedzimy, jemy i nagle słyszymy, jak ktoś okrztusza i pluje i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Takie wiecie, chamskie, obrzydliwe odkrztuszanie i plucie. Gdzie odpływa? I odpluwa w naszym kierunku w piasek. No to wreszcie poszłam do tego gościa, widział, że idę do niego, od razu złapał za telefon i zaczął udawać, że rozmawia przez telefon. Ja widziałam screen telefonu, z nikim nie rozmawiał i jeszcze do mnie machnął ręką, żeby mu dała spokój. Na co Radzio już nie wytrzymał, wziął wodę, jego oblał wodą. Oblał jego wodą, wyzwał jego od świni niemieckiej. No powiem Wam, że masakra. Później oczywiście żeśmy tutaj przeprosili za całą sytuację pana właściciela chyba, albo kogoś, kto tutaj serwuje w restauracji. I on mówi, że absolutnie on rozumie, bo on już tutaj był nieraz i też za każdym razem siedzi i ham jeden. I go wyrzucił stąd. No to poszedł tylko stolik dalej, gdzie są jedynie, wiecie, to nas dzieli 5 metrów, ale już niby inna restauracja. I pluł w tym kierunku cały czas. No co za... Fajne. Co za niemiecki kutafon, że tak powiem. Nie mam nic przeciwko Niemcom, bo ja mam w swojej krwi też niemiecką, ale no wiecie co, pewnie jest na niemieckiej emeryturze, siedzi tutaj i udaje wielkiego pana i wszyscy mają jego dosyć. No masakra. Jeszcze biedny właściciel restauracji nas przepraszał za to. Jakby to była jego wina. Dobrze, że nie dostał w ryj. No dobrze, że nie dostał w ryj. No nie, zamknę to, wiesz, ale to stary gościu, to do starych by z rękoma nie latał, ale wiesz, no masakra, taki obrzydliwy. Doskonale wiedział i centralnie ja do niego mówię, excuse me, przepraszam, no do mnie rękę taką. Powiem Wam, masakra. I udaje, że gada. Ja mówię, czemu udajesz, że gadasz? Po prostu przestań pluć. Brak kultury, po prostu jedna wielka masakra. No ale już poszedł. Dobrze, że poszedł. Moi drodzy, idziemy sobie z Kamali, nagraliśmy Wam, mam nadzieję, ładny zachód słońca. Spędziliśmy tutaj cały Boży dzień. Zupełne lenistwo.
Ale trawą pachnie. Wiecie co? O właśnie, poznaliśmy wczoraj takich Anglików, którzy przyjeżdżają tutaj od 11 lat, co roku właśnie w tym sezonie, bo ponoć ten czas w roku jest najlepszy. I właśnie pytali się nas, czy palimy zioło. I powiedzieli, że to się tak rozrosło, że to aż jest przerażające. I faktycznie, co trzeci sklep tutaj to zioło. Zioło. To jest chyba najładniej podane mango sticky rice, jakie mieliśmy do tej pory. Mega i wielka porcja, prawda Radosław? Dla dwójki. No, dla dwójki to jest, no. Także spoko, bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Oraz sangria. Tajska sangria. Najlepsze do tej pory było, Radek, gdzie to było najlepsze jedzenie do tej pory? 89. Nie. Mango sticky rice. Na tym straganie, na straganie, no tam było najlepsze, było także, świeżutkie. także mam nadzieję, że tutaj też będzie pyszne. Bierzemy się za to. Ale dzisiaj już wylatujemy. Zobaczcie z tej perspektywy, jakie to jest wielkie miejsce. Ludzi się nazbierało. Wczoraj ogólnie w niedzielę był pierwszy dzień lata w Tajlandii, także temperatury rosną bardzo. Było gorąco, a będzie jeszcze goręcej. Ostatnie też spojrzenie na basen, moi drodzy. Teraz właśnie się rozłożyliśmy tutaj na koniec. Dzisiaj, tak jak mówiłam Wam, przy śniadaniu wyjeżdżamy. Także sobie te 5 godzinek spędzimy tutaj. Nigdzie się już nie wybieramy. Wczoraj wieczorem porobiliśmy wszystkie zakupy. I jak, Radzio, hotel oceniasz? 10 na 10. 10. Jedyny minus tutaj, Lokalizacja. to nie wina hotelu, nie? Nie będę mówił o lokalizacji, no bo jest kiepska, ale sam hotel 9 na 10 ze względu na bardzo confusing windy. No, bardzo ciężko się tutaj gdzieś dostać. Trochę czasu to zajmuje. My dziękujemy i pozdrawiamy. I co, do następnego razu.